Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku, w dosyć dużym filmiku, ponieważ według mnie ma szansę zmienić sposób, w jaki będzie można grać The Inferno. Ma szansę sprawić, że będzie ono bardziej city-sided i że będzie się je grało tak jak stare Inferno. I co mam na myśli mówiąc tak jak stare Inferno? Więc zacznijmy troszkę od takiej retrospekcji. Kiedyś grało się w ten sposób, że zwykle zajmowało się banan w 3 osoby. Tutaj jeszcze były oczywiście arkady i inne banany. Arkady były i daszek nad nimi, który też był dosyć ważny. Smokowało się tutaj banan, oczywiście rzucało się mołotowy i granaty tak, że nie było szans w tym miejscu stać na bananie. Nie było szans przeżyć. Tutaj leciał smok, zostawała tutaj jedna osoba tylko na bananie i ona sobie smokowała banan, gdy ten pierwszy smok znikał. Potem dosmokowany był banan z tego miejsca na głęboko. I gdy kończyła się runda, można było go dosmokować z tego miejsca, tam już na daleko tutaj, tak? W tym miejscu, co sprawiało, że na przykład gdy było 15 sekund, można było po prostu rzucić mołotowa w to miejsce. Czasami nawet dostawał jeszcze jeden smok, bo czas rundy był wtedy krótszy. I praktycznie nie można było tutaj na ten B wbić. Było bardzo ciężko, albo trzeba było przez mołotowa, albo przez smoka przejść. Bardzo ciężko też było tym terrorystom zaryzykować i przejść po prostu po flashu przez tego smoka, ponieważ ten CT mógł być schowany w tym miejscu, za tymi arkadami i kompletnie tego flasha nie dostać, ponieważ te arkady bardzo go od tych wszystkich flaszy chroniły. Tutaj był jeszcze oczywiście nad nim daszek, więc flasze górą też nie wchodziły w grę. Mógł również stać w tym miejscu, mógł stać gdzieś, nie wiem, przy lewej, przy prawej stronie tych arkad, mógł stać na daleko, tak za autem, które też było dosyć mocną pozycją kiedyś. Więc ten smoke na bananie był bardzo, bardzo pomocny i ugrywał rundy praktycznie. Natomiast w momencie wprowadzenia nowego Inferno zmieniono również skyboxy, które sprawiły, że nie można teraz rzucać żadnych granatów z bombsite'u A, z respa CT na banan, nie można nic po prostu tutaj rzucać, tak? Natomiast drużyny próbują teraz zajmować banan, próbują rzucać mołotowe na ten banan i mniej więcej go kontrolować i zwykle kończyć to jednak mimo wszystko tym, że jak zostaje jakieś, nie wiem, 40 sekund albo tam coś koło tego, to i tak muszą przejść do obrony tutaj takiej pasywnej z bombsite'u i po prostu czekać na łaskę terrorystów, a bombsite B bardzo, bardzo trudno obronić. Wobec czego pokażę wam teraz tego smoka, który zobaczyłem na streamie Robsa. Nie jest to mój wymyślony przeze mnie smok, od razu mówię. Natomiast najśmieszniejsze jest to, że Robs pokazywał tego smoka i sam go nie potrafił rzucić. Ja ten smok wczoraj poćwiczyłem, ogarnąłem jakie są marginesy błędów, w które miejsce powinniśmy go rzucić, w które miejsce powinniśmy mierzyć, żeby go trafić za każdym razem. Powiedzmy, że ja trafiam ten smok jakieś 8 na 10 razy, tak? Widzicie, mi ten smok wchodzi, ale co jest najśmieszniejsze? Ten smok wchodzi mi tylko na tej rozdziałce Full HD. Gdybym chciał go rzucić na moim 1024, nie potrafię go rzucić regularnie. Potrafię go rzucić, nie wiem, może 5 na 10 razy. To jest śmieszne. Wobec czego naprawdę ten smok wymaga wielkiej ilości precyzji, dokładności i nie wiem, po prostu praktyki, tak? Czyli to jest smok, który wymaga skilla, wymaga wyćwiczenia go. A więc ja wam teraz pokażę, jak ten smok rzucić. Oczywiście najłatwiej byłoby go rzucić osobie, która ma AUGA, bo nie mówię tu nawet o AWP, ponieważ AWP zwykle będzie krywać tutaj albo konektor, albo tutaj z mojego piachu będzie patrzyło, więc ciężko AWP tutaj transportować do tego miejsca, żeby tylko rzuciła smok na B. Natomiast ja wam pokażę, jak ten smok rzucić, używając komendy takiej. I patrzcie, tutaj macie takie dwie czarne kropki, czy tam ciemne kropki na tym sianie, tak? Idziecie do samego rogu. Oczywiście smok na 128 tygli tylko działa, ponieważ no, na 64 możecie po prostu się pomodlić, żeby on takie coś weszło. Smoki lecą inaczej i słabiej. Więc tak, macie tutaj taką jedną czarną kropkę i macie inną czarną kropkę. Mierzycie mniej więcej na środku tej kropki, na szerokości końca lewego końca tej kropki. Coś po prostu w ten sposób, tak? Mierzycie w to miejsce. Ciężko jest dokładnie to opisać, jak to rzucić. Natomiast musicie sami po prostu sobie wejść na te boty i sobie poćwiczyć, żeby ten smok wam wpadał za każdym razem. Widzicie, mi to wpada w ten sposób. Tak jak mówiłem, na Full HD jestem w stanie to rzucić jakieś 8 na 10 razy. Natomiast gdy rzucam ten smok na innej rozdzielczości, patrzcie. Teraz może nie wejść, ale nie, teraz powinien wejść jeszcze. Tak na styk powinien wejść. Rzucam ten smok na jakimś 1000 owić, nawet teraz mi nie weszło. Jest to bardzo ciężki smok, ponieważ on może polecieć tak jak teraz, nie dolecieć do tego rogu. Może odbić się tutaj od tego czegoś, od daszku tutaj i od tego się odbić, od tego rogu. Może uderzyć w skybox, gdy wymierzymy 1 mm wyżej, to odbija się od skyboxa, co wam zaraz pokażę. Popatrzcie, teraz mierzę troszkę wyżej. Smok się odbija od skyboxa, widzicie, to jest od razu skybox, także to jest paskudne, ja rzuciłem praktycznie tak samo. Ten smok może również polecieć troszkę bardziej w lewo, czyli jeśli mierzymy zamiast idealnie, to mierzymy na przykład w ten sposób. Smok poleci i się odbije po prostu nam za bardzo w lewo, tak za słabo poleci. Więc ten smok jest bardzo trudny. Spróbuję go teraz jeszcze raz trafić tak specjalnie, żeby weszło, gdy tego chcę. Powinno być ok, ale nie wiem, czy nie za nisko o 1 piksel. Weszło idealnie, no. Także widzicie, ten smok jest bardzo trudny i co ten smok nam umożliwia? A więc pokażę wam teraz sposób, w którym ja oczywiście zajmowałbym banan oraz wykorzystywałbym go do używania tego triku z tym smokiem. Potrzebujemy oczywiście do tego 3 osób. I patrzcie, pierwsza osoba sobie leci, flashuje ewentualny rush, następnie rzuca mołotowa, patrzcie w to oto miejsce, w ten oto filar.
Następnie rzuca na łoku nad tą latarnią tego smoka, żeby się nie zblokował o te chamskie drzwi. Druga osoba ma bardzo ciężkie zadanie, ponieważ musi rzucić dobrego mołotowa, rzucić go w ten sposób, żeby palił on tutaj cały ten obszar w tym miejscu i w tym miejscu. I trzecia osoba, co najważniejsze, pali tutaj to miejsce, czyli żeby nie mogło tutaj nikogo być zaraz przy murku, tak? W ten sposób pali się cały banan tutaj, tutaj i tutaj. I oczywiście dwie osoby potem znajdują sobie drzewko, taka osoba na drzewku nie ma żadnych szans. Dzięki temu mamy cały banan zajęty, zmołotowany. Oczywiście jeśli ta osoba rzuci tego mołotowa źle, ta druga, to jeszcze może ktoś się kampić w tym miejscu albo w tym miejscu, więc tutaj może też potem dojechać i sprawdzić z jakąś bronią. Ta osoba powinna mieć low HP. No i w taki oto sposób można ten banan zająć. Wtedy dwie osoby sobie rotują na A oczywiście, no i tak to wygląda, tak? Osoba tutaj zostaje, która ma albo AWP i też oczywiście musi mieć drugiego smoka, żeby sobie go po prostu potem rzucić dalej. No i tak to wygląda, tak? Więc mamy sobie banan cały zajęty i w tym momencie możemy przejść do używania tego triku. Potrzebujemy teraz dwie osoby na bombsite A, które ten smok będą miały, tak? One teraz nie mogą wykorzystać tego smoka na żadne miejsce bombsite A, po prostu muszą go wykorzystać, żeby rzucić ten smok na głęboko na banan. Więc pokażę wam teraz jeszcze raz, może mi się uda go trafić. Przewijamy trochę. Pięknie, jestem mistrzem w tym smoku, jak widzicie. No i taki smok może nam lecieć, zaraz wam pokażę do którego momentu, ponieważ patrzcie, damy sobie teraz taki round time defuse, Emperor start game. No i sobie biegniemy, tak? Więc przypuśćmy, że rzucamy tego smoka. Przewiniemy sobie troszkę, tak, bo czas trochę wolno leci. Więc zajmujemy sobie bana w ten sposób, tak? Palimy sobie tutaj dróg. Smokujemy nad tą latarnią. I zobaczcie w którym miejscu, w którym momencie wybucha smoke, gdy jest 1,40, tak? Wobec czego, przypuśćmy, że smoke trwa 17 sekund, zobaczycie, że na 1,23 ten smoke całkowicie zniknie. Boom, 1,23 smoke znika, więc 1 sekunda marginesu błędu, tak? To nam daje czas trwania smoka 16 sekund. Czyli 4 smoki rzucone w to miejsce dadzą nam 64 sekundy zyskanego czasu. Od 1,40 64 sekundy dają nam czas 0,36. Na 0,36 turyści będą mogli spokojnie, bez ryzykowania flashowania i wezwania przez smoka sobie wyjść tutaj na banan i go zająć. Oczywiście idąc na oku, nie raszując, tak, będą mieli mniej więcej 0,25 czasu, 25 sekund czasu, żeby sobie wbić na B, tak, gdy będą w tym miejscu. Natomiast co się okazuje? Możemy wtedy zrotować piątą osobę, która ma zachowanego ostatniego smoka i na te 0,25 rzucić tego smoka, który trwa 16 sekund, co im pozostawia 9 sekund na zaplantowanie na wejście na bombsite i zaplantowanie paki, tak? Oczywiście te osoby, przewiniemy sobie, te osoby mogą sobie na przykład rzucić jakiegoś flasha, natomiast jak wiemy, po tym update'cie słychać wszystkie flashe, które są rzucane z bliska, tak? Czyli oczywiście ktoś nam może rzucić flasha z daleka, który poleci w taki sposób i oślepi osoby, które będą na przykład stały gdzieś tutaj na blisko, tak? Albo nie wiem, kryły z CT. Więc to jest tak bardzo duże utrudnienie. Natomiast teraz powiecie Mefiu, no dobra, ten smok jest fajny, ale na pewno terroryści będą próbowali sobie tak przez tego smoka tutaj przechodzić i będą próbowali po prostu ten smok tak jakby zignorować, tak? Oczywiście to jest racja, natomiast są tutaj miejsca, w którym można grać, można się skampić po lewej stronie, po prawej stronie, tak? Można grać na przykład w jakiś sposób, że kryjemy się za autem, czekamy na flasha i dopiero potem się wychylamy, tak? Są różne sposoby, w które można by to grać w taki sposób, żeby jako jedna osoba utrzymać tego smoka i żeby nikt przez tego smoka nam nie przeszedł. Tak więc to by było wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że ten filmik dotrze do jakichś prosów i że zaczną z tego triku korzystać. Oczywiście nie będzie to w 100% moja zasługa, ponieważ ten smok wymyślił Robs, no ale i tak będę miał na pewno jakąś satysfakcję z tego. Więc to by było tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to oczywiście łapka w górę, sub. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Narka.